praca. Zobaczcie, jak ona pięknie tu wygląda. Rewelacja. Naprawdę luksusowy, przepyszny słoik warzywny. Dzień dobry. Oj, warto. Naprawdę warto zrobić sobie taką sałatkę z naszej spiżarni. Sałatka przekładaniec, przepyszna, co tu dużo gadać. Naprawdę patrząc na nią, już się ją chce jeść. Zobaczcie, te sałatki my robimy w pół godziny. Wyszło nam 8 słoików, 2 słoiki, brakło nam zalewy. Także za chwileczkę sobie tutaj dorobimy, ale te słoiki no już są gotowe do wyniesienia. DNK powciągane, pasteryzacja 7 minut. Szybko, prosto. Do naszej sałatki będzie dzisiaj potrzeba, tak jak wcześniej widzieliście, papryka. Takie 3, patrzcie, zdrowe, dorodne papryki, ogórki, marchewka, cebula. Oczywiście ogórki musimy tu sobie. Ogórki musimy wymoczyć wcześniej, widzicie, żeby tak piszczały. Zawsze to powtarzam. To są takie na pół przerośnięte ogórki. Drobniejsze, grubsze. I takie ogóraski dzisiaj wykorzystamy. To są ogórki z naszego ogrodu. Tyle wam mówiłem, partner odmiana, bo pytacie się. Także bierzemy się za robotę. I zawsze odwieczne pytanie, czy obierać ogórki ze skórki, czy nie, czy zostawić. Słuchajcie, jeśli macie takie wielkie, grube, przerośnięte, to na pewno tak, ze względu, że ta skórka jest twarda. W całości, jeśli dajecie takie ogórki, czy krojone na 4, też. Ale jeśli drobno je kroicie, to naprawdę możecie taką skórkę, szczególnie w takich mniejszych ogórkach, zostawić. Ja tutaj mam jakieś 2 kg ogórków, może 3, dołożę do 3, także ja ich nigdy nie ważę. Po prostu układam w słoikach. No i co, kroimy. Dzisiaj zobaczcie, wyjątkowo, nie obieram tych ogórków. Kroję je w takie trochę grube plastry. O. Ja tą szatkownicę naszą, tak jak widzieliście wcześniej, mandolinę, mam taką bardzo drobno krojącą. Dlatego takie ogóreczki dzisiaj pokroimy na większe. Dupkę odrzucam. No i co, kolejne. Zobaczcie, nie ma co się tutaj czancholić. To jest tylko sałatka. Ogórki świeżutkie, naprawdę. Aż pachną. Zobaczcie, ogóreczki skrojone. Tak wyszło, tu taki jeden został. No i co, i bierzemy się za krojenie kolejnych warzyw. Co, czas na cebulkę. Cebulę kroimy ręcznie. Takie pół talarki. I 4 cebule, które wam wcześniej pokazywałem. Bardzo szybko skroję. Teraz na paprykę. Paprykę tutaj, zobaczcie, mamy taką świeżutką. Musimy usunąć gniazda z tej papryki, no bo przecież z peskami nie będziemy tej papryki zjadali. Gniazdo wyciągamy, o widzicie, jednym pociągnięciem. Bardzo mało gniazda, bardzo mało nasion. I będziemy kroili ją w takie cieniusieńkie, zobaczcie, paseczki. Bo takie paseczki w słoiku będą ładnie wyglądały, ale będą też po prostu dobrze smakowały. Nie muszą to być takie jakieś bardzo cieniusieńkie, po prostu widzicie, takie grubsze, jakie chcemy po prostu w takiej surówce zjeść. Możemy też oczywiście pokroić takie, zobaczcie, grubsze. Zawsze taki kęs, gdzie papryki będzie lepiej nam wyłowić. Powiem wam szczerze, że sałatka naprawdę wyborna. A ja dalej kroję nasze warzywa. Papryka, zobaczcie, skrojona w takie kawałeczki, w paseczki, jak popadnie. Taki składnik, nasza marchewka. Tu jakoś obrałem po chłopsku, widzicie, marchewka tak od razu ciemnieje i teraz tak. Albo jeśli chcecie ją trochę grubiej pokroić, to musimy ją obgotować, tą marchewkę, pokroić w jakieś talarki i obgotować, żeby była miękka. Albo po prostu bardzo ją drobno zeszatkować w plasterki. I wtedy krótki czas pasteryzacji powoduje, że ta marchewka nie jest po prostu twarda. Że marchewki nie będę parzył, to po prostu zeszatkuję ją na takiej drobnej szatkownicy, mandolinie. Bardzo zawsze uważajcie na te noże, bo palce bardzo łatwo pociąć. Widzicie? I wychodzi taka drobniutka marcheweczka.
Ja mówię, że to jest szatkownica dla masochistów, dla odważnych, bo te noże są naprawdę na wierzchu bardzo niebezpieczne. I ja później, widzicie, taki kawałeczek ja w tej marchewki nie dokrajam tutaj, żeby się ręka nie omskła. Dokroję ją po prostu ręcznie. A marchewka, dzięki temu, że jest taka drobniusieńka, widzicie, bardzo drobna, to naprawdę nie trzeba jej gotować. Marchewka skrojona drobniutko. Tak jak wam mówię, możecie zalać ją teraz wrzątkiem i 5-10 minut pogotować, jeśli chcecie miękką marchewkę w słoiku. Jeśli chcecie, żeby była taka półtwardawa, półmiękka, to nic nie robicie. Tak drobno marchewka ułożona w słoikach naprawdę będzie smakowała wyśmienicie. Dlatego ja dzisiaj tej marchewki nie gotuję, nie parzę. To jest bardzo szybki przepis, szybka sałatka. To samo z cebulą. Nie parzę tej cebuli w żaden sposób, po prostu poukładam ją w słoiku. To samo z papryką i z naszymi ogórkami. A więc układam w słoikach. Używam dzisiaj takich litrowych słoików. O, litrowy słoik, czyli tej surówki, sałatki. Będzie naprawdę sporo w takim słoiku. Będzie można sobie dobrze pojeść taką sałatką, a nie taka mała, jak to się mówi, słoiczek pipidówka, gdzie 3 razy machniecie widelcem i pusty słoik i dno widać słoika. Tu przynajmniej się po prostu najemy. Kolejność naprawdę jaką chcecie, taką sobie wybierzecie. Ja oczywiście na sam spód dam marchewkę, z tego względu, że ta marchewka jest po prostu zawsze twardsza. No i co, ja teraz dołożę ogórków. Zależy jaki efekt chcecie uzyskać w tych słoikach, tak po prostu dokładacie. Ja tutaj powiem wam szczerze, że tak przekładam kolorystycznie, żeby to ładnie wyglądało. No i co, ogórki zawsze z marchewką zawsze będą ładnie kontrastowały. I dlatego tak postanowiłem. Ale wy możecie po prostu robić to no inaczej. Nikt nikomu nic tu nie zabroni. Że ja sobie tu ogórka widzicie, podokładam. To już na początkowym etapie. Tak wyglądają te słoiki. Tarabaniem. Bo człowiek ciągle się spieszy. Ciągle czas człowieka goni. Robię to, widzicie, nie łyczką, nie chochelką, nie żadnym lejkiem. Po prostu wrzucam szerokie słoiki, to co trwa. Kto nam zabroni tak robić słoiki w domu? Nie? Nikt nie widzi. U mnie żona nie patrzy, bo zaraz by tutaj mi zwracała uwagę, że robię to wszystko rękami. Także dzisiaj żony koło mnie tu nie ma. Nie możemy sobie sami coś tutaj, widzicie, podziałać. A. I tyle wyszło nam tych ogórków. Nie wiem ile tu miałem, 2-3 kg, może ze 3, bo bym przesadził, że 2. To u nas jest papryka u mnie, z tego względu, że cebula, no jako drobne kawałki damy na spód, to widelcem będziemy po prostu ganiali. Będziemy ganiali tą cebulę, żeby ją wyłowić. A tak na samej górze, zanim słoik dojedziecie do końca widelcem, to nasza cebula zostanie przez nas zjedzona. I nieważne, że ona sobie będzie tam pływała po wierzchu, w niczym mi to nie przeszkadza. O. Cebula i praktycznie, zobaczcie, porobione. Pamiętajmy, żeby to fajnie sobie wszystko równo poukładać i żeby cebula wam nie pomieszała się z papryką i innymi składnikami. To ma być taki przekładaniec warzywny, widzicie? I tak on wtedy tylko ładnie wygląda. Na górę idzie dlatego cebula, tak jak wam mówiłem, to od razu będzie ją łatwo wyłowić. To, że ona po wierzchu będzie pływała, to komu to przeszkadza? Nie będzie pływała, widzicie? Bo ona tak samo nasiąknie. I myślę, że cebula tak samo będzie zatopiona. Może gorczycę białą. Możecie pominąć gorczycę, bo wiadomo, zawsze ona będzie trochę lekko twardawa. Możemy ją pogotować, ale ja lubię gorczycę i gorczycę zawsze dokładam. Daje taki posmak fajny naszym wyrobom. Także niedużo. Widzicie, ile się tam sypnie. O. Czego smaku, widzicie, możemy dołożyć czosnek. Ja czosnku nie dokładam. Będzie dzisiaj bezczosnkowa. Tutaj jest nasza sałatka. Czas na zalewę. Bo musimy zrobić zalewę do naszej sałatki. Do naszych tu słoików 8 będzie nam potrzebne takich 10 szklanek.
Ja używam takie szklanki 250 ml, czyli to będzie 2,5 litra wody. I 10. Zobaczcie, 10 szklanek wody. Będę używał ocet jabłkowy. Potrzebuję tego octu jabłkowego 2 szklanki. Zobaczcie, 2 szklanki octu jabłkowego. Czas na cukier. Szklanka cukru. Sól kamienna, niejodowana, tak widzicie, o. Kłodawska. Dam 3 łyżki soli. I to 3 łyżki soli muszę tutaj dołożyć. Łyżki ja mam takie, żeby wam pokazać. O, to są 3 łyżki soli. I trzecia. Ja wszystko sobie tu mieszamy. Ja tu przeleję to taki naczynia z lejkiem, żeby łatwiej mi to było nalać. Powiem wam szczerze, że to jest jeden naprawdę z lepszych przetworów naszych na zimę. Smakują naprawdę rewelacyjnie. Same warzywa, bez jakichś kopru, czosnku. Chociaż zawsze możecie sobie tu podokładać. No i zobaczcie, nie wiem, czy mi tej zalewy tu starczy. To tak będzie chyba na styk. No braknie trochę, muszę to robić. Na 2 słoiki widzicie brakło, czyli to jest na 6 słoików. By dodatkowo zabezpieczyć jeszcze nasze warzywa, dodać im smaku, możemy dodać po łyżce oleju na wierzch. Nie jest to konieczne, powtarzam, nie jest to konieczne, ale daje dodatkowy smak, dodatkowe zabezpieczenie. Do naszych tutaj sałatek po łyżce naprawdę w zupełności wystarczy. No i co musimy teraz, zobaczcie, wytrzeć tutaj, żeby nam tutaj nic nie podeszło pod nasze pokrywki. Zobaczcie, pokrywki nowiusieńkie zakręcam. Zobaczcie, jak ona pięknie tu wygląda. Jeszcze powietrze z niej wylatuje spod warzyw. Rewelacja. Naprawdę luksusowy, przepyszny słoik warzywny. Warto mieć, widzicie, co rusz nowe nakrętki, żeby wam później te słoiki fajnie trzymały. Patrzcie, jak to wygląda. A smakuje jeszcze bardziej. Naprawdę obłędnie. Zobaczcie, takie sałatki szybko porobione. Ile nam to zeszło? Pół godziny? Dosłownie moment, chwila przy kawce. Zanim zaczniecie wypić kawę, to już te słoiki będą napełnione. A efekt naszej pracy i waszej to będzie taki jak tu na zdjęciach. Prosta, szybka, ale przede wszystkim przepyszna sałatka. Nasze słoiki idą teraz do pasteryzacji. Zobaczcie, układam sobie garnek wyłożony, zobaczcie, ściereczką. Zaraz zalejemy wodą i nasze tutaj słoiki będą się już nam tutaj pasteryzowały. Nowe nakrętki, zobaczcie, mocno dokręcone. Słoiki zalewamy wodą. Zobaczcie, 2 cm musi być luzu od wieczka. Widzicie? Staram się nie lać po pokrywkach. Nie wiem czemu, tak zawsze nas uczono. Widzicie, one są praktycznie zanurzone. Całkowicie, może 2-3 cm zostało i tak w zupełności wystarczy. I zobaczcie, tak mają się gotować nasze słoiki. Widzicie, od zagotowania na wolnym ogniu, czyli jeszcze zmniejszam trochę ogień i dosłownie 5 minut. Zobaczcie, słoiki były wsadzone do zimnej wody, czyli rosła temperatura w tych słoikach razem z tymi warzywami. I 5 minut, 7 to jest naprawdę maksymalny czas, jaki możemy pasteryzować nasze słoiki. Ogórki przy 7 minutach będą jeszcze w miarę chrupkie, marchewka miękkawa,
Także 5-7 minut i to naprawdę w zupełności wystarczy. No i zobaczcie, tak wyszły nasze słoiki. Kolor od razu widać, że to jest już dobrze zapasteryzowane. Po kolorze, zobaczcie, po kolorze ogórków, bo ogórki są już taki kolor słomkowy. Pokrywki mocno nabrzmiałe, czyli to oznacza, że taki słoik naprawdę będzie nam trzymał. Zobaczcie, to jest efekt półgodzinnej naszej pracy. Sałatki wyszły kolorowe, piękne. Tutaj oczywiście brakło nam do 2 słoików zalewy. Po pasteryzacji takiej 7-minutowej tak wyglądają te nasze słoiki. Pokrywki wciągnięte. Rewelacja, co tu dużo będę gadał. To jest naprawdę fantastyczna sałatka. Sałatka warzywna z naszej spiżarni. Także co, Was mogę tylko zaprosić na oglądanie kolejnych filmów, podziękować za wspólnie spędzony czas i namawiam, żebyście nie trzymali pustych słoików, nie wyrzucali słoików, tylko proszę, róbcie takie przetwory, bo naprawdę warto. Cześć.